Cześć, z tej strony Michał Fila z Just Join IT. Witam Was bardzo serdecznie w ramach Just Go Insight. Dziś jesteśmy w warszawskiej siedzibie Displate. Witam bardzo serdecznie dzisiaj moich gości, Michała Czepczyńskiego, backend team leada, cześć. Witam wszystkich, hej. Oraz Wojtka Wiktorowicza, również backend inżyniera team leada. Witam bardzo Cześć, serdecznie. dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o tym, czym tak naprawdę jest Displate, o tej polskiej firmie, która robi niesamowite rzeczy, produkując tego typu plakaty, jak widać właśnie na tej ścianie, przy której siedzimy. Ale zanim o tym wszystkim dziś porozmawiamy, to przede wszystkim dajcie znać w komentarzach, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać. Jesteśmy i na Facebooku, i na YouTubie. No i pamiętajcie też o tym, że Displate prowadzi aktualnie sporo rekrutacji, także zachęcam do tego, żebyście i wpadli na Just Join IT, link oczywiście w komentarzu i na Facebooku, i na YouTubie, a także na stronę główną Displate'a. Tam znajdziecie sporo aktualnych ofert pracy. Jeżeli będziecie mieli ochotę pracować i z Michałem, i z Wojtkiem, to na pewno będzie taka okazja. I dziś też pewnie trochę o tych rekrutacjach sobie porozmawiamy. Ale na początek, panowie, może powiedzmy o tym w ogóle, czym jest Displate, żeby wprowadzić do tematu. Jasne. Display to jest globalny marketplace łączący artystów z pasjonatami wszelkiego rodzaju. Od sztuki przez muzykę, gaming, więc tutaj wspieramy cały świat. Sprzedajemy obrazy, widzimy je za nami, tak? To są metalowe. Świetny produkt, dobrze wygląda i bardzo miło się z nim pracuje. No rzeczywiście wygląda naprawdę świetnie, to trzeba powiedzieć. To też jest ważne, że akurat ta ściana to są rzeczy bardzo unikalne, których nie ma normalnie w sprzedaży, prawda? Rzeczywiście, znaczy one są w sprzedaży, tak? To są tutaj zaprezentowane, to są edycje limitowane, czyli wybrany materiał, który jest dostępny w określonej ilości sztuk, tylko przez określony czas. Nigdy nie będzie już dostępne to drugi raz na stronie. Rozchodzą się jak świeże bułeczki. Panowie, to może na początek też powiedzmy, jaka w ogóle wasza jest historia w Displate, jak to się stało, że pracujecie tutaj, że współtworzycie ten produkt i dążycie do tego, żeby właśnie Displate był kolejnym polskim unicornem. Na pewno też o tym za chwilę będziemy rozmawiać. Jeszcze zanim do tego przejdziemy, przypomnę o tym, że mam też konkurs. Zachęcam do tego, żeby w trakcie dzisiejszego live'a zadawać pytania tutaj kierowane i do Michała, i do Wojtka. 3 najciekawsze z nich zostaną nagrodzone właśnie Displate'ami. Więcej informacji oczywiście w komentarzu, także zachęcam do tego, żeby być podczas dzisiejszego live'a bardzo, bardzo aktywnymi. Być może akurat nie taki konkretnie Displate do Was trafi, ale ich jest naprawdę bardzo dużo dostępnych na stronie. To są liczby już w miliony idące tak naprawdę dostępnych projektów. 1,5 miliona. Codziennie dodajecie prawie 2,5 tysiąca, prawda, Displate'ów? Tak, około 2000 nowych Displate'ów dziennie jest dodawanych, tylko tutaj taka droga nie przez nas, a przez artystów, którzy korzystają z naszego serwisu. No więc codziennie gdzieś tam około 2000 nowych wzorów jest do nas wysyłanych. Również można poruszyć tutaj temat brand shopów, tak? Że współpracujemy z ponad 100 brandami, które również wypełniają nasz katalog tutaj produktowy. Tak, no to między innymi jest przecież Marvel, ale o tym za chwilę, bo chciałbym najpierw, żebyśmy trochę o waszej historii w ogóle powiedzieli, no bo dzisiaj wy jesteście w roli głównej tutaj i jako przedstawiciele firmy, jako też ich twarz i to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli o tej wersji, tej części techowej firmy, jak to się dzieje, że firma, która z marketplace'em potrzebuje inżynierów, programistów, żeby rozwijać ten produkt. Także Michale, może od ciebie zaczniemy, jakbyś mógł powiedzieć o twojej historii, jak to się stało, że jesteś w Displate i co robisz? Sam początek to był dość banalny, po prostu odpowiedziałem na ogłoszenie, które znalazłem. No i przychodząc tu właściwie nie miałem zielonego pojęcia, czym jest Displate. Już parę lat swojego życia spędziłem w Displate'cie. I kiedy tu przychodziłem, no to był po prostu pewnie jeden z wielu startupów, który gdzieś tam mieścił się w kamienicy, w byłym mieszkaniu przerobioną na biuro, więc była to jakaś tam mała grupa ludzi tak naprawdę, która gdzieś tam, byłem świadkiem, jak to się rozrastało, bo już w sumie tak z 6 lat co najmniej tutaj jestem, już gdzieś tam mi się rozmyło, kiedy dokładnie zacząłem, więc jakby początek był naprawdę wyjątkowo banalny, tak? Nie była to dla mnie jakaś znana marka i tak dalej, po prostu odpowiedziałem na ogłoszenie, no ale jakby przychodząc tutaj, gdzieś tam od razu było widać tą energię, gdzie no po prostu przychodziło się i nie miało się wrażenia, że przyszło się do pracy, tak? Tylko że coś fajnego się tworzy, coś fajnego się dzieje, no i cała ta historia
galeria gdzieś tam była pełna różnych wydarzeń, które sprawiały, że nie czuło się, czy nie czuję tego, że o rany, już tyle lat tu spędziłem, może trzeba coś innego robić, bo właściwie można powiedzieć, że każdy rok jest właściwie inny, tak, że coś nowego się pojawia, nowe rzeczy zaczynamy robić, nowe problemy, wyzwania się pojawiając, więc gdzieś tam ta cała ścieżka była pełna zawirowań, ale raczej w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale tu twoja historia też jest bardzo ciekawa, bo przeszedłeś rolę od juniora, a w tej chwili zarządzasz zespołem. No tak, no to fakt, że jakby przychodząc tutaj, to właśnie może dlatego ten początek był banalny, bo po prostu nie wybrzydzałem, no bo na tym poziomie kariery nie za bardzo mogłem, tak? Jakby na szczęście czymś zwróciłem swoją uwagę osób tutaj rekrutujących, więc zdecydowały się tą szansę mi dać. No i jakby widać, tych szans gdzieś tam się powoli podczas mojej kariery w Displaycie pojawiało, no i gdzieś tam tą ostatnią szansą, w tym nie znaczenie, że to jest ostatnia szansa, jak nie wyjdzie, to już nie będzie więcej, ale jakby chronologicznie to jest to, że jakby dostałem tą szansę poprowadzenia własny zespół domenowy, czyli gdzieś tam spróbowania tych swoich sił, no jako lider po prostu zespołu, że gdzieś tam moi przełożeni czy szefowie firmy uznali, że jest we mnie jakaś szansa na to, żebym był dobrym liderem i bardzo to doceniam, fajnie, że taka szansa gdzieś tam się pojawiła, żeby wewnętrznie no po prostu te różne kierunki kariery zobaczyć, spróbować, podejść. Czy to pozytywnie, to byście musieli zapytać się mojego zespołu. Może i będzie też taka okazja. Czym aktualnie teraz się zajmujesz jako team leader, nad czym pracujecie wraz z zespołem? Znaczy tak, generalnie domena, która należy do mojego zespołu, jest skupiona według wszystkich tych zadań, które są takim jakby backstage'em całego funkcjonowania, tak? Czyli to nie jest coś do końca, co widzą klienci, ale jest niezbędne do funkcjonowania po prostu firmy, czyli na przykład jakieś systemy księgowo-fakturowe, no kwestia tego, jak te blachy na koniec powstają, czyli współpracy z maszynami, czyli po prostu z produkcją, tak, żeby na koniec faktycznie ta drukarka wypluła odpowiednią pracę, została odpowiednio zapakowana, wysłana. No i teraz jakby najbliższym zadaniem, jakie przed moim teamem się pojawi, jest dostosowania systemu, żeby tych punktów sprzedaży było więcej niż tylko nasz serwis. Okej. Wojtku, twoja historia. Jak to się stało, że jesteś w Displaycie, a teraz jesteś Head of Engineering? Tak, zgoła inna historia. Jestem w Displaycie od tego roku, chociaż jak teraz sobie zdałem sprawę, co mówię, znaczy, że to już minęło tyle miesięcy. Myślę, że powtórzę tutaj to, co Michał powiedział. Jak się nie czuje, że się pracuje, to ten czas szybko i przyjemnie mija, tak? Więc bardzo szybko mi minął okres tych ostatnich miesięcy. Jak doszedłem tutaj? Poszukiwałem na pewno firmy, która ma w sobie tą tożsamość produktową. Nie tylko super produkt, ale też, że ten produkt widać pomiędzy przecięciami wszystkich działów, osób, pracy, projektów, tak? Więc tego mi brakowało w moich poprzednich firmach i na pewno tego poszukiwałem teraz. I czym się może teraz zajmuję, tak? Znaczy, bo to moja funkcja może być różnie rozumiana w różnych organizacjach oczywiście. Na pewno pracujemy nad wizją, strategią, jak produkt, który wyszybował w górę, żeby dotrzymać mu kroku jako technologia, tak? Żeby te fundamenty, które my mamy architektoniczne naszej strony, dotrzymywały kroku tutaj galopującemu naszemu biznesowi, tak? Więc tutaj rozwijamy strategię, wizję, pracujemy nad zwinną organizacją, skupiając też właśnie tutaj wszystkich liderów razem ze sobą, żebyśmy wspólnie pracowali. I myślę, że najważniejsza jest tutaj ta sprawa, że my pracujemy transparentnie i chcemy pracować wspólnie, czyli wspólnie podejmować decyzje. Objaśnić, na czym u Was ta transparentność właśnie w Displaycie polega? Myślę, że słowo transparentność też jest dosyć szerokie, różnie można go rozumieć. Wytworzyliśmy sobie tutaj tak naprawdę w Displaycie, idziemy w stronę organizacji, która jest podzielona na domeny, składy. Przez domenę rozumiemy oczywiście jakiś biznesowy przedział odpowiedzialności. Mamy też przecięcia wertykalne, którymi oznaczamy, u nas my je rozumiemy jako gildie. To znaczy my posługujemy się przekazywaniem wiedzy tak biznesowym, podziałem biznesowym, jak i podziałem technicznym, tak?
Chcemy, żeby każdy członek naszego zespołu wiedział, co się dzieje w firmie, wiedział, co się dzieje tak na wysokich szczeblach liderskich, jak i żeby wszyscy wiedzieli, co robimy, małe rzeczy w projektach, które mogą tak naprawdę impaktować, ingerować w nasze duże cele, w które mierzymy w najbliższym czasie. Czyli to też polega na tym, żeby każdy miał takie poczucie, że pracuje nad swoją konkretną rzeczą, ale ona ma też wpływ na to, w jaki sposób się firma rozwija i dąży do realizacji określonych celów. Tak, na pewno chcielibyśmy, żeby każdy czuł się, że jest tą magiczną cząsteczką tej wielkiej całości. To jest na pewno ten ważny przekaz. Ja miałem takie wrażenie, czytając o Displaycie, czy obserwując też, w jaki sposób się rozwijacie, bo pierwsza moja styczność w ogóle z Displaytem to był rok 2018, kiedy u nas w Jazz Unity pojawiły się pierwsze właśnie blachy na ścianach i wtedy ja nie sądziłem, że w ogóle można w ten sposób cokolwiek tworzyć, no bo gdzieś ten artyzm się kojarzył bardziej powiedzmy z muzyką, z malarstwem, ale nie z przenoszeniem pewnej wizji, pewnego artyzmu na produkt, który jest realizowany na blachach, prawda? Więc to gdzieś tam zupełnie inna strona. I ja miałem takie poczucie też obserwując, jak wy się rozwijacie i teraz przed przyjazdem tutaj do Warszawy właśnie, że u was praca to w zasadzie nie jest praca, tylko tu musi być też gdzieś tam realizacja pewnych pasji, pewnych zainteresowań, mając możliwość tworzenia czy współtworzenia produktu, który ma w swoim portfolio takie marki jak Marvel, DC Comics. To są niesamowite przecież brandy ogólnoświatowe, o niesamowitej też historii i impakcie tak naprawdę na odbiorców, prawda? No, to, co się dzieje, to jest niesamowite, naprawdę. Na pewno w naszym portfolio znajdzie się praca dla każdego, tak bym powiedział. Każdy znajdzie coś dla siebie i to jest przyjemne, bo moglibyśmy powiedzieć, że ta ściana za nami jest jakaś specjalna, ale tak naprawdę wygląda całe nasze biuro i według mnie tak wygląda też perspektywa myślenia nas wewnątrz firmy o naszej firmie, tak? Że my zawsze gdzieś widzimy tak, jakbyśmy byli u siebie w domu, tak? Często się porównuje właśnie firmę, że chcielibyśmy, biorąc pod uwagę, ile czasu w niej spędzamy, że chcielibyśmy się czuć jak w domu, tak? Według mnie to, że tak naprawdę Displayty, czyli to, co my tworzymy, te metalowe plakaty, to jest wystrój wewnętrzny domu. My się czujemy jak w domu, bo w domach u nas to podobnie wygląda, bo również wieszamy sobie na drzwi. No właśnie chciałem o to zapytać, czy w domu też macie powieszone displayty? No to oczywiście, tak. Jaki jest twój ulubiony display, czy jakie powiesiłeś u siebie w domu, żeby go przystroić i poczuć się też jeszcze bardziej chyba związany z firmą? Ja to chyba akurat żadnego brandowego tak sobie myślę, że nie mam. Bardzo mi się podobała kolekcja z mapami, które w pewnym momencie były takim hitem u nas na stronie, czyli gdzieś tam powstała cała masa różnych miast, map przeniesionych na blachę i to gdzieś tam faktycznie fajnie działało, może gdzieś tam w sumie co pozwoliło gdzieś tam w moim wypadku, w sumie mojej żony, tak, bo ona też wiele decyzji tu podejmowała, więc gdzieś tam spersonalizować bardzo mocno, odnieść to do naszego życia. Na przykład mamy te mapy z miejscami, z miejscowościami, które dla nas były ważne, tak, które gdzieś tam w naszym życiu duże znaczenie miały, więc gdzieś tam jest to nasza taka droga, tak, i to jest właśnie, myślę, że bardzo fajne w tym produkcie, czy w ogóle w tej idei, bo to nie jest na takiej zasadzie, że na przykład to biuro to nie jest jakiś efekt pracy architekta wnętrz, który uzna, że wyeksponujmy produkty i tak dalej, że zawsze właściciele firmy, founderzy mieli takie mocne podejście związane ze sztuką, czy właśnie z takimi rzeczami i zawsze chcieli, żeby gdzieś tam to było obecne, tak? I fakt, że to jest też ten system montowania i tak dalej, który pozwala mi zdjąć tam cały plakat, powiesić coś innego, że jest to taka szansa wyrażenia siebie, tak? Bo mogę po prostu różne rzeczy. Nierówno to powiedziałem. Tak. Okay. Różne rzeczy w danym momencie swojego gdzieś tam życia czy nastroju powiesić, tak? Nie no, nawet gdzieś tam na takim etapie, że zanim żona wróci, mogę wymienić cały zestaw i wtedy już będzie wszystko okej, tak? Więc u mnie to są takie bardzo rzeczy, może nie tyle osobiste, co gdzieś tam z tobą po prostu związane i jakimś sentymentem dokładnie, też. Dokładnie. W ten sposób to gdzieś tam w moim mieszkaniu przynajmniej wygląda. Okej. No ale to jest bardzo płynne, tak? Bo właśnie jak coś to zaszło na zdjąć, powiesić coś innego, tak? Można by powiedzieć, że trochę kłopot wyboru, kłopot bogactwa, biorąc pod uwagę, ile jest dostępnych plakatów. Ja przyznam szczerze, przeglądając waszą stronę, czy pierwszy raz właśnie w 2018 roku, czy teraz jeszcze tutaj przed przyjazdem, to naprawdę jakbym mógł, to do koszyka bym dodał kilkaset czy kilka tysięcy wyboru i generalnie to przed wejściem chyba na waszą stronę trzeba pociąć kartę płatniczą, żeby człowiek
Nie zbankrutował, mówiąc wprost, po prostu. To na pewno, ale właśnie to myślę, że to też jest dobre nawiązanie do tego, co powiedziałem, że w tym całym czasie, który gdzieś tam spędziłem, pojawiała się cała masa wyzwań. I w pewnym momencie, kiedy przekroczyliśmy jakąś liczbę wzorów dostępnych na stronie, tym wyzwaniem nagle okazało się, że my musimy jakoś ludziom zaprezentować te plakaty. Oni muszą móc je wyszukać. Więc pojawił się problem, czy tam wyzwanie stworzenia sprawnego, dobrze działającego silnika wyszukiwania. Tak? Więc to były takie rzeczy, które gdzieś tam rozwijały się razem z firmą. Tak? Okej, no potrzeba biznesowa po prostu. No faktycznie, jeżeli mamy 1,5 miliona wzorów, to niemożliwe jest to, że ktoś przejrzał wszystkie po kolei, wybrał to, co mu się podoba tak naprawdę. Tak? To musiałoby być duże wyzwanie. A Wojtku, twój ulubiony display, czy jakaś seria displayów, które darzy sentymentem, czy masz wystrojone w ten sposób mieszkanie? A powiem, że właśnie na display trafiłem przypadkiem i też myślę, że to był rok około 2018-2019, kiedy też szukałem właśnie wystroju do swojego mieszkania. Ja gdzieś tam początki swojego życia, klasa podstawówki, gimnazjum, myślę, że dużo czasu poświęcałem na kwestie gamingowe, tak? Więc gdzieś tutaj ta tematyka, kwestie związane z grami, kwestie związane też z Marvelem, związane z DC, czyli związane z komiksami, gdzieś wybrzmiały, więc zrobiłem sobie właśnie taką ścianę z moimi ulubionymi postaciami tak naprawdę z tej tematyki. Niestety też została ona po jakimś czasie zdjęta z domu, ale powiedzmy, że zostawmy to już na inną dyskusję. To już sobie pogadamy o tym po dzisiejszej rozmowie, po nagraniu. Dobrze, myślę, że to jest moment, żeby zapytać wprost, co znaczy, że Display jest firmą techową, co decyduje o tym, że w ten sposób określacie się, jesteście określani i jaką rolę tutaj pełni dział programistów, inżynierów przy tworzeniu, rozwijaniu tego produktu i skalowaniu go już tak naprawdę na cały świat w tej chwili, bo przede wszystkim jesteście obecnie mocniej Stany Zjednoczone z tego, co też sprawdzałem, prawda? Tak, to ja może zacznę, a potem przekażę głos Michałowi. Więc tak, odnośnie Stanów jeszcze taka jedna dygresja. Wiele osób uważało Display za firmę właśnie nie z Polski. Z tego względu, że nie jesteśmy brandowo przedstawiani jako firma polska wszędzie, tak? Więc dopiero nawet w momencie dołączenia do firmy część osób odkrywa, że to jest firma polska. A to jest celowe działanie? Ze względu na to, żeby jak najbardziej zuniwersalizować firmę pod względem wchodzenia na różne rynki? Myślę, że na pewno decydujące tu są kwestie marketingowe, ale również po prostu to, że od zawsze zaopatrywaliśmy się na globalny marketing. Okej. Więc wracając do oryginalnego pytania, dlaczego uważamy siebie za firmę techową? Ja bym powiedział, że nie ma takiego momentu w czasie, kiedy można powiedzieć, tak, staliśmy się firmą techową. My chcemy tam dążyć, będziemy iterować na tym, tak, i cały czas się polepszać. I myślę, że są 4 aspekty takie, które na pewno wpływają na to, że chcemy być tą właśnie firmą technologiczną. Pierwsze to jest technologia oczywiście, ale nie w takiej kwestii, że dążymy, żebyśmy mieli cały czas najnowsze techniczne rzeczy, stack technologiczny tutaj rozwijać. Chodzi o to, żeby technologia pozwalała nam rozwijać biznes. Czyli jeżeli biznes nam odskakuje, my chcemy, żeby technologia zawsze podążała tą drogą, tak? Żebyśmy zawsze byli gotowi na ewentualne piki w ruchu, na ewentualne akcje marketingowe, na ewentualne super pomysły z naszych działów biznesowych. Kolejna kwestia to jest innowacyjność produktowa. Tutaj oczywiście tematy takie jak NFT, może później o tym porozmawiamy, tematy o tym, jak właśnie dopasować ten produkt, który my mamy fizyczny, jak przeprowadzić przez cały proces go zakupowy dla naszych użytkowników. I 2 kolejne rzeczy, techniczna firma musi mieć dobrą organizację pracy, komunikatywną, transparentną, trochę o tym powiedzieliśmy. Gdzieś tutaj firmy takie jak Spotify, Netflix nakreśliły drogę, w którą stronę iść, jak rozwijać struktury, żeby one lepiej pracowały, żeby był spójny przepływ informacji. I 4 kwestia to jest oczywiście to, że do tej pory Display kojarzy się z produktem. No nie możemy inaczej kojarzyć firmy, która sprzedaje właśnie obrazy metalowe niż z tym super produktem. Ale chcemy też, żeby ludzie wiedzieli, że za tym stoi technologia, ciekawe procesy i myślę, że to jest to, co my tutaj dzisiaj robimy, to jest właśnie jeden z metod, którą chcemy pokazać się, że właśnie tutaj są inżynierowie, którzy stoją za tym produktem. To jest bardzo ciekawe, bo człowiek by pomyślał, że przede wszystkim potrzeba sprawnie działającego sklepu internetowego, prawda? I do tego
możliwość zauploadowania konkretnych projektów, a mimo to za tym stoi niesamowita technologia, o której opowiadasz i cały mechanizm w ogóle tego działania, żeby użytkownik, który korzysta z Displayta, ze strony Displaytu, jak znalazł to, czego szuka, a jednocześnie, żeby to było też przyjazne środowisko pracy, pracowanie na nowoczesnych technologiach i poczucie tego, że ma się rzeczywiście duży wpływ na to, w którą stronę pod względem technologicznym, a zapewne też w jakich aspektach biznesowym Display się też rozwija, prawda? Tak, ale na pewno chcę zwrócić uwagę na to, że użytkownik powinien się jednak skupić na produkcie. Tak. Więc to, że my też umiemy schować tą technologię, schować ten cały proces gdzieś za tą grafiką, to też jest właśnie to, co chcemy osiągnąć. Nie chcemy też naprawdę wychodzić przed szereg i pokazywać, jaki proces jest ciężki. Chcemy pokazać, że to, co chcemy sprzedać tak naprawdę, to, co chcemy ludziom dać. Mamy misję firmową, która mówi we allow people to collect their passions, czyli my chcemy dać ludziom to szczęście i myślę, że przez to, że każdy może odnaleźć sobie swój obraz, powiesić go na ścianę, popatrzeć na niego, refleksją wrócić do jakichś lat czy dzieciństwa, czy do swoich jakichś momentów w życiu, które mu się podobały, to jest właśnie fajna rzecz, z którą się wraca do domu i usypia. No nie dziwię się naprawdę. No tutaj na podstawie tego, co tutaj widać, wy druga społeczności wszystkiego akurat nie widzicie, ale my tutaj mamy możliwość zobaczenia tych niesamowitych projektów. Naprawdę jest to rzecz niesamowita. No chciałoby się wyjść ze wszystkimi w zasadzie, bo tutaj myślę, że można powiedzieć śmiało, nie ma złych projektów. To, co wy robicie, naprawdę nie ma złych projektów. Ja wiem, że to jest kwestia gustu nieraz, ale no myślę, że trzeba każdy z tych projektów naprawdę docenić to, co tutaj robicie pod względem tego artyzmu. No bo to jako użytkownik końcowy, w zasadzie jako odbiorca, na to mogę bezpośrednio gdzieś tam zobaczyć. Ale Michale, jak ty oceniasz, czy jak ty też rozumiesz, czym Display jest jako firma techowa? No tak, no, że generalnie jakby z mojej perspektywy to jest jakby odzwierciedlenie tego procesu biznesowego w technologii, tak? I faktycznie to, co Wojtek powiedział, że jest to taki w jakimś sensie system naczyń połączonych, tak? Kiedy coś dzieje się biznesowo, musimy gdzieś tam zareagować technologicznie. I to jedną z takich rzeczy, które powiedziałem, no to była ta kwestia choćby na przykład searcha, tak? Że okazało się, że w pewnym momencie pękła ta bańka z uploadowanymi rzeczami, że bardzo dużo ich zaczęło trafiać. No bo generalnie tak, faktycznie dla klienta ważne jest to, żeby gdzieś tam przykładowo tą sobie filifionkę mógł kupić, jeżeli chce, znaleźć bez problemu. No ale zaczyna się od tego, że najpierw trzeba gdzieś tam zauploadować ten obrazek. No i faktycznie gdzieś jak ja zaczynałem tę pracę, mieliśmy właściwie tylko to, tak? Jeden format, jeden typ blachy i gdzieś tam powoli on się rozwijał. W pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać, że być może powinniśmy różne, co też były zresztą informacje zwrotne od klientów, że fajnie by było mieć coś takiego, ale 2 razy większe, tak? No skoro 2 razy większe, to już jakby to, co przyjmujemy do siebie, musi dobrze wyglądać na druku, więc pojawia się ta kwestia już na samym wstępie walidacji technicznej pracy, tak? Czyli gdzieś tam te wszystkie operacje na rastrze, no bo to są grafiki rastrowe, przeliczenia, żeby sprawdzić, czy spełnia to warunki techniczne, się pojawiają. Kolejną taką kwestią jest to, że jest to marketplace, czyli jesteśmy otwarci na to, co wchodzi, no ale jednak nie wszystko możemy na stronie umieścić, prawda? Bo są jakieś rzeczy łamiące prawa autorskie, jakieś kwestie, nie wiem, obyczajowe czy kulturowe i tak dalej. No więc znowu, tak, że dopóki gdzieś tam to było na jakimś takim poziomie niezbyt dużej liczby przychodzących nowych prac dziennie, no to można było to sobie ręcznie oznaczyć, to jest OK, to jest OK, to nie jest OK. Ale kiedy ta liczba dziennych uploadów prac zaczynała rosnąć, pojawiło się wyzwanie, że jakiś system wspomagania decyzji powinien się pojawić. To jest tak? jakaś forma sztucznej inteligencji, machine learningu? No i to jest właśnie fajna kwestia, bo od razu ktoś mówi, macie obrazki, no to przecież image recognition, tak? Tylko że problem polega na tym, że image recognition idealnie super się sprawdza przy zdjęciach. Jeżeli mówimy o tego typu grafikach, może to akurat czegoś takiego nie ma, ale wiele z tych rzeczy ma bardzo wysoki poziom abstrakcji, co jest dla człowieka od razu czytelne, widzę, wiem co to jest, bo od razu sobie kojarzę. Ja myślę, że ten po twojej prawej stronie jest tak chyba dobrym, mógłby być dobrym przykładem. Ten cyberpunkowy. Aczkolwiek to też by pewnie jakiś system rozpoznawania złapał logo, więc jakby ta kluczowa informacja, że to jest cyberpunk, to dość łatwa byłaby do wykrycia. Ale ciężar jest naprawdę na wysokim poziomie abstrakcji i w takim wypadku nauczenie takiego modelu nie jest proste, tak? I zdanie się tylko i wyłącznie na system jakiś tam automatyczny nie jest do końca dobrym rozwiązaniem w takim kontekście i to raczej powinien być system wspomagania decyzji, czyli na zasadzie, że on ogranicza mi pewną pracę, ale i
tak gdzieś tam na końcu ta decyzja powinna zostać podjęta prawdopodobnie przez człowieka, tak, albo w jakimś stopniu działania. No i to jakby trafiamy na stronę, no i teraz tak, no jest te 1,5 miliona wzorów prac i chcemy, żeby ten klient mógł się po tym poruszać jakoś, tak. Znowu, tutaj pamiętajmy o tym, że to artyści wrzucają te prace, czyli gdzieś tam siłą rzeczy pojawia się, to nie jest katalog w takim klasycznego rozumieniu sklepu internetowego, że pracownicy wrzucają i wiemy, że ta pralka zawsze będzie w kategorii jakiegoś tam dużego AGD czy czegoś takiego, tak. Tutaj tej gwarancji po prostu nie mamy, różnie są tagowane te prace, różnie to działa. Chcemy też, żeby nowe prace miały szansę się pojawić, żeby klienci mogli zobaczyć po prostu coś, czego oni szukają, tak? Więc oczywiście pojawia się wątek po pierwsze samego wyszukiwania, po drugie jakichś systemów rekomendacji, tak? Czyli tej całej kwestii podróży klienta po stronie. Bardzo dużo po stronie UX-u jest, tak? Żeby on na tej stronie się poruszał. No i powiedzmy, że już coś tam sobie znalazł i kupił. No i teraz pojawiają się kolejne problemy. Działamy na wielu rynkach, tak? Więc musimy w różnych systemach księgowych się pojawić. Jesteśmy chyba jedną, może nie z większych firm, która sprzedaje do Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli chodzi o kwestię sprzedaży detalicznej, to pojawił się taki problem czy wyzwanie, że musimy być wewnątrz systemu księgowego Stanów Zjednoczonych, gdzie kwestia naliczania podatków jest dużo bardziej skomplikowana niż w Polsce, bo lokalne podatki zależą od hrabstw, czasami na jednej ulicy przebiegała jakaś granica podziału regionalnego i już na kolejnym adresie inną wysokość podatku powinniśmy naliczyć, tak? Więc musieliśmy zintegrować się z systemem, który to obsługuje. Pewnym takim wyzwaniem było to, że za bardzo w naszych realiach polskich nie mogliśmy znaleźć podobnego przypadku i byliśmy jedną z pierwszych firm, która po prostu integrowała się w taki sposób, tak? Bo pewnie wolumeny sprzedaży w innych firmach produkcyjnych mogą być wyższe, ale przeważnie ludzie wtedy na takim globalnym markecie operują bardziej na poziomie jakiejś sprzedaży hurtowej, czy jakiegoś takiego dużego wolumenu sprzedaży, czy przesyłek. No i właśnie, kolejny temat to są przesyłki, tak? Znowu, one są detalicznie wysłane. Te wszystkie blachy są generowane na żądanie. To nie jest tak, że istnieje jakiś stok tych 1,5 miliona blach. Wiemy, że każda z nich zostanie wydrukowana, podpisana ręcznie przez mistrza produkcji, oznaczona hologramem. Chyba dużo roboty musi mieć ten mistrz produkcji, co? Żeby podpisywać. Na pewno musi mieć sprawną rękę, tak? To nie ulega. I to nie jedną. Albo nie jeden mistrz. Tak, albo nie jeden mistrz. Tak, no to mistrzów jest jakby więcej. No ale w każdym razie staramy się to, żeby ten klient dostanie był jak najwyższej jakości, tak? Więc tutaj znowu pojawiają się problemy gdzieś tam logistyczne, tak? Więc tutaj z każdym rozwojem takim biznesowym, kiedy coś tam się pojawiało, okazywało się, że pewną jakąś granicę przekraczamy, pojawiały się po prostu nowe wyzwania technologiczne, tak? No i gdzieś tam to, co pozwala nam powiedzieć, tak osobiście uważam, tak, że jesteśmy firmą technologiczną, to jest to, że dzięki tej technologii możemy mówić o skalowaniu się, o dużej skali, no bo pewnie w drugą stronę można byłoby pomyśleć, że to wszystko dałoby się osiągnąć bez tego zaplecza technologicznego, tak? Już nawet tak sobie gdzieś tam jest sobie sklepik i te rzeczy ktoś sobie tam drukuje, tak? No właśnie tak się zastanawiam, to tak nie działa, poziomie, prawda? No oczywiście, wtedy jesteśmy siłą rzeczy ograniczeni do tego lokalnego rynku, do jakiegoś tam lokalizmu, tak? A tutaj, żeby myśleć o faktycznie jakiejś takiej globalnej skali, i tu może tak anegdotycznie powiem, tak, bo sam sklep to jest Displate, ale spółka nazywa się GWD i ta nazwa, to tak sobie żartowano, że to jest skrót od Graphic Word Domination, tak, więc od początku chcieliśmy, żeby te displaty znalazły się w domach wielu ludzi po prostu, tak, no i żeby to zrobić, trzeba było skorzystać z technologii, trzeba korzystać cały czas z technologii, ją rozwijać, dostosowywać, no i zmieniać, tak, to jest po prostu płynna rzecz, no gdzieś tam faktycznie
tak jak sobie myślałem o tym naszym spotkaniu dzisiejszym, to wczoraj do mnie dotarło, że faktycznie gdzieś tam tak jak pojawiały się jakieś działy na tej ścieżce, bo ta ścieżka produktu, którą opowiedziałem, ona jest też odwzorowana w naszej strukturze firmy, że istnieje jakiś dział, który zajmuje się walidacją prac i tak dalej, rozwija te poszczególne jakby etapy na zasadzie można tych oddzielnych produktów tak biznesowo patrzeć. No właśnie, to gdzieś tam mi się nasunęło w ogóle to pytanie, jak wygląda w ogóle proces od momentu, kiedy taki projekt wpada na stronę, do momentu, aż on jest gotowy i leci do konkretnego już klienta, który zakupił ten projekt. I jaka tutaj jest rola programistów w tym, żeby ten proces cały się zadział, był sprawny, zadział się zapewne też szybko, no bo wiadomo, klient pewnie nie chce za długo czekać na to, co ma otrzymać, to, co zakupił. Więc jakbyście panowie mogli opowiedzieć o tym procesie wytwarzania tego produktu od momentu, kiedy on się pojawia na stronie, jest możliwy do zakupu, do momentu, kiedy on wylatuje, wyjeżdża do klienta. Jaka tutaj jest rola programisty i inżynierów w tym procesie? Ja myślę, że Michał już po części Tak. wymienił Tak, te właśnie, etapy, ale myślę, że warto to systematyzować może trochę. jakbyś Michał tak spróbował... Czyli tak, no zaczyna się wszystko od uploadu tego pliku, on musi przejść walidację, zarówno techniczną, jakby jakoś związaną z kryteriami zawartymi w regulaminie, czy jakąś tam prawną powiedzmy. No i jeżeli to tam się zadziało, no to już ten produkt jest fizycznie na stronie, w każdej chwili go można kupić. No i po zakupie właściwie ten proces już leci całkiem sprawnie, jest to drukowane, pakowane, wysyłane, no i gdzieś tam w takich momentach, kiedy nie ma jakichś zgrzytów związanych z transportem, które jak wiemy ostatnio globalnie to różnie wygląda, to powiedzmy, że w ciągu 3 dni znajduje się w dowolnym miejscu na świecie i ktoś tam sobie wiesza go na ścianie, tak? No i jaka to jest rola programistów? Rola programistów jest taka, żeby każdy z tych etapów gładko przebiegał, tak? Czyli nie było tego momentu, że następuje zator na walidacji, gdzie jest takim pierwszym jakby wąskim gardłem tej całej historii. Tak samo, że na przykład nie zastępuje, że nie wiem, że na przykład te produkty się nie sprzedają, bo są nieodnajdowalne na stronie, tak? Czyli gdzieś tam bardzo duże tutaj wyzwanie polega na trzymaniu jakby tej jakości czy spójności katalogu produktów, tak? No bo tak, to, że on się znalazł na stronie nie oznacza, że nie może dowolnie z niej zniknąć, bo na przykład jakiś artysta zdecyduje, że już nie chce sprzedawać danego wzoru, tak? Takie przypadki się zdarzają, że artysta wycofuje swoją pracę? Albo ją ulepsza, zmienia, albo decyduje, że na przykład, nie wiem, że uważa, że jednak powinna się znaleźć w innej kategorii, kolekcji, pod innymi tagami opisanymi. Artyści mogą oczywiście dowolnie sobie modyfikować swoje ustawienia na to, jak są rzeczy sprzedawane. No czasami jest tak, że jakieś prace po prostu są usuwane, bo na przykład dostajemy zgłoszenia licencyjne, tak, że ktoś po prostu twierdzi, że to że ma prawa do danego wzoru i tak dalej, no i wtedy oczywiście naszym obowiązkiem jest zareagować tutaj. No więc jakby tak jak tutaj wspomniałem wcześniej, że ten katalog nie jest czymś takim stałym, on dość płynny, tak? Tak samo on musi być wykorzystywany do jakichś akcji marketingowych, czyli tych wszystkich feedów produktowych. No to akurat jest taka historia, która pewnie w wielu e-shopach się gdzieś tam pojawia. To, co pewnie u nas jest takim bardziej kwestią jakiegoś wyzwania, to jest to, że właściwie w dowolnym momencie teoretycznie może jakaś grupa prac zniknąć, bo na przykład jakiś artysta zdecyduje, że już nie chce w ogóle sprzedawać, tak? Czy usunąć jakieś wzory, czy musi z jakiegoś powodu to zrobić, więc to jest cały czas jakiś tam dynamiczny, żywy organizm. No właśnie, a czy każdy może być twórcą i wrzucić swoją pracę na Displayta? To jest tak, że katalog produktów, katalog dla artystów i możliwość uploadowania prac jest otwarta, ale oczywiście procesy walidacji, które mamy, mają umożliwić nam zarządzanie tym katalogiem. Nie chcielibyśmy, żeby po prostu użytkownicy byli również zasypani, czyli końcowi, ci kupujący konsumenci, byli zasypani po prostu pracami, które nie spełniają naszych standardów. I myślę, że tutaj podsumowując to, co Michał powiedział, gdzie jest ta rola inżyniera w tym całym procesie? Jeżeli będziemy patrzeć na proces wytwarzania produktu jako proces ludzki, czyli ile pracy ludzkiej trzeba włożyć, by wziąć każdą pracę, sprawdzić, czy ona spełnia normy wydajnościowe, optymalizacyjne, czy nie ma jakiegoś kontentu negatywnego tak naprawdę. Potem przekazać ją do produkcji, potem zrobić jej wydruk, zapakować i tak dalej.
odsyłając, nawet odchylając się tutaj od tematu produkcyjnego, sam ten etap walidacji to jest to, gdzie inżynierowie się najlepiej sprawdzają, to znaczy optymalizacja, po to inżynierowie, tak naprawdę słowo inżynier zostało wymyślone, żeby optymalizować, żeby automatyzować, tak? Więc myślę, że w każdym tym etapie, który Michał wymyślił, my próbujemy różnych ścieżek, różnych technologii, próbujemy dopasowywać procesy, żeby jak najlepiej odciążyć pracę ludzi, żeby ludzie tutaj byli ostatecznymi walidatorami tak naprawdę, a nie osobami, które przez ręce musi wszystko przejść. Ale tutaj na pewno muszę zaznaczyć, że na razie maszyny nie są w stanie zastąpić ludzi. A to znaczy inaczej, bardzo często się przewija gdzieś tam pytanie, czy jakaś kwestia, artykuły, publikacje, czy maszyna jest w stanie zastąpić na przykład człowieka, który wytwarza kod, to znaczy maszyna będzie pisać za człowieka kod, albo będzie pewne rzeczy właśnie walidować, sprawdzać, rozwijać, ale z drugiej strony maszyna i tak jest, znaczy czy ten kod jest tworzony tak czy siak przez człowieka, więc generalnie ten proces i tak w jakim stopniu robienia tego przez maszynę, już mówiąc w cudzysłowie oczywiście robienia, będzie omylny, no bo człowiek z założenia jest omylny, no bo nie ma wiedzy kompleksowej i całościowej, prawda? Znaczy ten proces rozwijania jest procesem ciągłym, a nieskończonym, tak? Tak, na pewno i tutaj wrócę do tego, co Michał również powiedział, że tak naprawdę w bardzo łatwy sposób maszynowy można sprawdzić, czy na zdjęciu znajduje się drzewo, ale czy na abstrakcyjnym obrazie jesteśmy w stanie wychwycić te szczegóły, które tutaj to nasz organizm już wyuczony przez tyle lat ewolucji, my jesteśmy jako ludzie, ale jeszcze żeby nauczyć to maszyny, to myślę, że jeszcze na pewno my musimy popracować trochę nad tym pisaniem właśnie programów, skryptów, żebyśmy byli w tym perfekcyjni. No właśnie, tutaj ten czynnik ludzki też wchodzi, tej walidacji ostatecznej, o której wspomniałeś. No, moja ciekawość nie pozwala mi nie zapytać o to, czy pojawia się dużo prac, które nie spełniają standardów, ale ze względu właśnie na przykład na pewne kontrowersje, na to, że działacie na różnych rynkach i co innego może być akceptowalne za oceanem, co innego może być akceptowalne czy nieakceptowalne tutaj w Europie, czy w ogóle w części choćby Dalekiego Wschodu, tak? Więc gdybyśmy mieli sobie to porównać. Nie wiem, czy teraz z głowy mogę jakieś dane przytoczyć tak naprawdę, ale proszę. Znaczy, wydaje mi się, że to jakby jedna rzecz to jest taka, że to faktycznie, co powiedziałeś, to jakaś kwestia mocno kulturowa, tak? Że to, co wydaje się nam akceptowalne, faktycznie gdzieś tam może wywołać emocje, ale też musimy pamiętać, że są rzeczy, które jakby są akceptowalne i nagle przestają być akceptowalne, tak? Bo na przykład wydarza się coś takiego, nie wiem, jakaś afera z czymś, albo z jakąś osobą nawet związana i no i oczywiście to też się pojawia to, że gdzieś tam prawdopodobnie musimy wtedy na to zareagować, tak, żeby gdzieś tam pod ten pręgierz nie wpaść po prostu. I takich konkretnych przypadków to ciężko mi tak z miejsca przytoczyć, ale na pewno pojawiały się jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam może nie tyle kontrowersje budziły, co na przykład nie zgłaszali nam klienci, że uważają, że ta praca to może nie powinna koniecznie być, bo coś tam... Może być po prostu źle odebrane. No tak, dokładnie. Tak. Znaczy myślę, że chyba ciężko od tego w ogóle uciec gdzieś tam, bo no, zmienia się świat, idziemy gdzieś tam do przodu, pewne rzeczy, które były akceptowalne przed 20-35 lat temu, niekoniecznie muszą być teraz akceptowalne, prawda? Bo ta percepcja jest trochę inna, czy się zmienia po prostu. To jest bardzo płynne, tak mi się wydaje, tak? Bo to faktycznie, no teraz tak sobie myślę o takiej przypadku, kiedy ten ruch MeToo mocno się jakby angażował, no i gdzieś tam na pewno się to pytanie pojawiło, czy jakieś filmy związane z głośnymi postaciami, które tam gdzieś tam padały, czy powinniśmy je mieć, czy jednak nie mieć i tak dalej, tak? Więc tutaj to jest jedna z takich rzeczy. Druga rzecz to jest kwestia nagości, tak? Która jest mocno kulturowa, gdzie w jakimś momencie powiedzmy, że jakieś bikini czy coś odsłonięcie nie jest żadnym problemem w jakiejś części świata, ale w innej tym problemem może być i uznawać, że nie wiem, na przykład może niekoniecznie chcę widzieć takie rzeczy w feedzie na swoim Facebooku przykładowo, tak? Więc tutaj te problemy gdzieś tam się pojawiały. Aczkolwiek chyba bardziej jest taka kwestia, nie wiem, no może biznesowa, czy niekoniecznie techniczna, tak?
bo tutaj jakby określenie tego, co to jest trochę tego, tak jak wspomniałeś wcześniej o tych maszynach, które będą coś za ludzi robiły, tak? Ja tak od razu pomyślałem sobie, jest taka książka matematyczna Broń Zagłady, która właśnie jest poświęcona algorytmom maszyn learningowych i tak dalej, gdzie autorka na przykład zauważyła, że na pewne stereotypy określa, tak? Że faktycznie znajduje jakiś wzór w danych, ale ten wzór niekoniecznie komputer musi wiedzieć, z czego wynika, tak? I tam były te przykłady ze Stanów Zjednoczonych i na przykład nauczycie jakieś tam algorytmy machine learningowe do oceniania pracy nauczycieli się rzeczy gorzej oceniali nauczycieli pracujących w złych szkołach, w złych dzielnicach, tak? Bo oni z natury mieli jakby ten materiał, nad którym pracują, trochę inny, tak? Tak. No i to jest tak samo, tak, że gdybyśmy mieli nauczyć taki system, że to jest dozwolone, to nie jest dozwolone, to gdzie jest ta granica? I tak ją wskaże Znaczy człowiek. to musiałby tak? człowiek wskazać Temu te systemowi tą granice granicę wskaże ostatecznie. człowiek, tak? Czyli to, o czym rozmawialiśmy, ta ostateczna walidacja i tak będzie robiona przez człowieka, nie przez maszynę, prawda? Tak, i chcielibyśmy jak najbardziej tej walidacji, bo świat jest szeroki, kultur jest wiele, tak? Jeżeli użytkownik, czyli artysta miałby dbać o to, czy jego praca może być wyświetlona tu, czy tam, czy w innym kraju, to po prostu byśmy mieli bardzo mało możliwości, żeby tej artyści by nie dali rady uploadować tych prac. Więc my troszeczkę jako inżynierowie przejmujemy tą odpowiedzialność, żeby umożliwić, żeby sprawdzić, żeby zwalidować i udostępnić tą pracę tylko tam, gdzie ona jest możliwa. Przy czym faktycznie to chyba też jest tak, że trochę to, że gdzieś tam w sumie poszliśmy w stronę takiej mocnej rzeczy związanymi z, nie wiem, popkulturą, czy z tymi kwestiami jakichś własnych zainteresowań i tak dalej, no to powiedzmy, że te pasje raczej nie są kontrowersyjne, tak? No nie wiem, no nikt raczej nie kolekcjonuje zbrodniarzy wojennych czy tego typu rzeczy, więc one też tam wokół jakichś tematów krążą, które nie są potencjalnie, przynajmniej na razie, nie Znaczy wiesz, no, tak? zawsze może kontrowersję wywołać to, kto woli DC, czy wolisz DC, czy Marvela, tak? No tutaj świat też może być pod tym względem No tak, podzielony. No, mamy i DC i Marvela, tak? To więcej problem Tak. to na przykład nie wiem, Gwiezdne Wojny, Star Trek i tak dalej. Więc... Nie, oczywiście się uśmiecham, bo gdzieś tam zawsze w tej szeroko rozumianej popkulturze przewija się czy DC Comics, czy Marvel i tak dalej, pewnie takich różnych coś versus coś jest pewnie sporo. Ale chciałem jeszcze o jednej rzeczy Was zapytać, zanim przejdziemy do sesji Q&A. Też przypomnę o tym, że macie możliwość zadawania pytań i Wojtkowi i Michałowi najciekawsze z tych pytań 3 zostaną nagrodzone właśnie displaytami, które zostaną do Was wysłane z tego szerokiego portfolio. Ale pierwsza rzecz, którą chciałem jeszcze zapytać, zanim do tego przejdziemy, panowie, żebyście mogli opowiedzieć o tych brandach, tych globalnych, światowych brandach, z którymi współpracujecie. No bo oprócz tego, że z tych 40 000 artystów, którzy z Wami współpracują, oprócz tego, że macie swój zespół, który też tworzy displayty, ale to także są mocne, globalne marki, o których właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, wspominaliśmy DC Comics, Marvel, postacie sportu, to są te miasta, to jest niesamowite, że też z takimi brandami współpracujecie. Tak, na zespół, znaczy tutaj możemy powiedzieć o liczbie ponad 100 brandów, z którymi mamy podpisane umowy licencyjne, to znaczy, że tylko my jesteśmy w stanie tak naprawdę przełożyć tą grafikę dla ludzi i wydrukować ją, stworzyć ten nasz display tak naprawdę i pokazać go użytkownikom i udostępnić. Brandy od NASA do Muminków, tak jak już tutaj było pokazane, bardzo dużo ze świata takiego geekowego, komiksowego, czyli No Marvel, właśnie. czyli tak, tutaj mamy... Możemy chyba pokazać do kamery. Mamy postać Supermana, co prawda w mrocznym wydaniu. Generalnie nie chciałbym go spotkać na ulicy, ale rzeczywiście. Rzeczywiście jest dużo ciekawych brandów, wchodzą brandy związane z właśnie kinematografią, muzyką. Myślę, że również każdy znajdzie gdzieś jakieś odwołanie do siebie. Tutaj co ważne, żeby powiedzieć również o tych brandach, one również regulują nam walidację na stronie. Znaczy w momencie każdy by chciał wrzucić sobie pracę związaną z Batmanem, bo jest ona chwytliwa, każdy by chciał ją kupić, tak? No, Ale w momencie, kiedy właśnie my mamy już prawda, licencje podpisane z brandami, właśnie to jest ten etap, w którym inżynierowie wchodzą, no i niestety trzeba przefiltrować troszeczkę. Czyli rozumiem, że jeżeli na przykład współpracujecie z DC Comics i pojawiają się te oficjalne czy na licencji tworzone projekty właśnie z Batmanem na przykład, to rozumiem, że artysta, który narysował najlepszą, najpiękniejszą pracę, która by gwarantowała Wam niesamowitą sprzedaż, to on się na przykład może nie pojawić ze względu na to, że współpracujecie z DC Comics, który jest jednak globalnym brandem i ma prawa autorskie do postaci Batmana. Dokładnie tak. Myślę, że tak świat działa niestety, że to w momencie kiedy brand, prawda, licencja wchodzi do gry, tutaj
będziemy korzystać z tego asortymentu, ale asortyment, jeżeli chodzi o te artworki, które są zrzucane przez brandy, jest bardzo szeroki. Myślę, że tutaj tak naprawdę każdy swojego Batmana też dla siebie znajdzie. No to fantastycznie, to się bardzo cieszę. No to jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem zapytać, czy są jakieś brandy, których jeszcze z Wami nie ma, ale chcecie, żeby się pojawiły? Jest może jakieś Wasze prywatne marzenie, że nie wiem, na przykład chcielibyście postacie z FIFA, albo nie wiem, z Counter-Strike'a, albo z jakiegokolwiek innego miejsca czy firmy, która gdzieś tam Wam jest bliska, ale jeszcze jej nie ma w Displaycie. To jest bardzo ciekawe pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym, więc teraz nie odpowiem, ale jestem przekonany, że nasz zespół, który właśnie współpracuje w pozyskiwaniu brandów, będzie w stanie pomóc mi zaraz po tym spotkaniu, żeby ten mój brand też się również pojawił. Dobrze. Michale? Znaczy, w sumie też nigdy się nad tym nie zastanawiałem, więc ciężko mi tak ad hoc coś powiedzieć, ale jakby z tych, z których jestem najbardziej zadowolony, że one się pojawiły, to może pokażę tutaj ten plakat, bo tak jak pytałeś, to jeden z ulubionych, to jest jeden z moich ulubionych wzorów. To jest oczywiście w wersji tej limitowanej, ale to jest cała kolekcja NASA, zdaje się, że JPL, ktoś tam z pracowników wytworzono takie, wiadomo, to chodziło o krzewienie jakiegoś zainteresowania nauką i tak dalej, ale po prostu rzeczy związane ze wszechświatem, z kosmosem, jako stylizowane na plakaty filmowe z lat 50. z Hammer Film, z którego zdaje się, że też mamy jako branda. I dla mnie było bardzo fajne, że właśnie jako ten brand weszła do nas NASA z tego typu projektami, bo gdzieś tam zawsze mnie interesowało, co oni robią. Uważam, że bardzo dużo fajnej roboty robią i bardzo mnie to cieszyło. A z drugich takich jakby innych rzeczy, które gdzieś tam było, pewnie myślimy, no brand, no to wiadomo, te wszystkie jakieś znane marki i tak dalej, ale też, że gdzieś tam szukamy w takich miejscach bardzo nieoczywistych, jak na przykład dogadywanie się z zespołami muzycznymi. Jednym z naszych brandów jest Iron Maiden, tak? Co oczywiście gdzieś tam trochę w gusta muzyczne trafia, no ale też jest czymś takim, wydaje mi się, że fajnym, nieoczywistym, tak? Że to nie są jakieś rzeczy w stylu, że no dobra, no to jest w sklepach z zabawkami, tak? Powtarzane, więc to są takie fajne rzeczy. Myślę, że Iron Maiden to naprawdę jakby mieć te display z Iron Maiden też nie są ta sprawa. Tak, zwłaszcza, że jak pewnie ktoś tam, dobra, krzywo powiedziałem, a później poprawię, jak ktoś się interesuje, no to wiesz, że te fajne okładki płytą nie mają, także takie graficzne rzeczy mocno, czego ja bym chciał, sam nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, naprawdę na ten moment. To zróbmy tak, za rok może, jak się spotkamy ponownie, czy będzie jeszcze okazja porozmawiać o tym, co dalej robicie, bo za chwilę o tej wizji też porozmawiamy, no to też podzielicie się wtedy informacjami, Myślę, że co chcielibyście zobaczyć też w Displaycie. Myślę też, że z komentarzy możemy zebrać kilka pomysłów. Tak na jest. co się może To jest dobry pomysł, dajcie znać w komentarzach, jakie wy brandy, jakie projekty, jakie grafiki chcielibyście zobaczyć na Displaytach. Myślę, że to może być bardzo fajna rzecz pod kątem też tutaj wrzucenia sugestii właśnie firmie, osobom, które są odpowiedzialne za to, że te marki też się pojawiają tutaj na Displaycie. Panowie, parę słów, parę zdań o wizji. Myślę, że to będzie piękna też puenta naszej dzisiejszej rozmowy, zanim przejdziemy do sesji Q&A o wizji. To jest kwestia NFT, ale to także rozwoju, do tego, że chcecie być kolejnym polskim unicornem. Sporo przed Wami, to może powiedzcie, co w tej chwili dla Was jest najważniejsze i w którą stronę Display będzie się rozwijał. Może Wojtku, od Ciebie zaczniemy. Na pewno gdzieś tego mitycznego jednorożca chcemy dogonić tutaj w najbliższych latach. Jak byśmy chcieli to zrobić? Na pewno przebudowa naszej organizacji i struktur inżynierskich, które teraz robimy, to jest po to, żebyśmy zapewnili ten rozwój pod wymagania, żebyśmy stali się tą firmą ze statusem jednorożca, tak? Na pewno jedną z transformacji, która jest bardzo ważna, którą przechodzimy teraz, to jest transformacja od strony projektowej do strony produktowej. My widzimy bardzo dużą różnicę w słowie projekt i produkt, tak? Odchodzimy od sytuacji, w której dział IT dostaje informację, zróbmy coś, wytwórzmy coś, tak? I po prostu przeprowadza cały proces od A do Z i oddaje to do tego mitycznego biznesu. Organizacja produktowa, na której chcemy się skupić, to jest taka, w której my dostajemy problem do rozwiązania, skupiamy się na dokładnych problemach, analizujemy, czy zadania, które robimy tak naprawdę, rozwiązują nam problem i skracają nam drogę właśnie do bycia unicornem. Do bycia unicornem, tak? Więc według mnie ta transformacja od strony projektowej do produktowej jest tutaj bardzo istotna, tak? Wizja tej innowacyjności produktowej jest również oparta o rozgałęzienie naszej branży. Tak jak tutaj Michał wcześniej powiedział, firma GWD, tak? Graphical World Domination, tak? Więc to nie są tylko
to nie są tylko displayty, tak? Wchodzimy tutaj w bardzo ciekawy obszar, bardzo galopujący obszar NFT, tak? To jest w tej chwili ogólnie NFT powiązane tutaj też z takimi wyrazami jak kryptowaluty, kryptoasety przeżywa złoty okres, tak? Tak. I dla większości firm pytanie, które powinno się pojawić i to pytanie, które my sobie stawialiśmy, to nie było czy inwestować w ten obszar, tylko kiedy. Tak? Kiedy. Więc my tutaj właśnie się na to pytanie sobie bardzo szybko odpowiedzieliśmy. Nie ma co odkładać tego w czasie. Już. Tak? To kiedy, odpowiedź na to pytanie, kiedy jest już. No jesteśmy chyba w samym środku rewolucji w ogóle związanych z NFT, z kryptowalutami, w ogóle z tym światem zupełnie innego świata cyfrowego, niż którego do tej pory tak naprawdę znamy, prawda? Tak, i tutaj nie chodzi jedynie o to, że Bitcoin tutaj bije kolejne rekordy, tak? Chociaż chyba ostatnio spadł, ale generalnie tak, jest wysoko. Tak, wciąż myślę, że to jest wysoko. Tu chodzi o to, że w tej chwili przeżywamy kolejne zmiany tak naprawdę dotyczące świata webowego, kolejne zmiany dotyczące świata wirtualnego. Można było to obserwować od wielu lat, tak? Dla wielu, też ja tu się posłużę analogią ze świata gamingu, tak? Mikropłatności, kupowanie skórek w grach, kupowanie dodatkowe płatności, które usprawniały nam jakość w grze, to jest wirtualne transakcje, wirtualna rzecz, tak? Czyli ta jakość, ludzie coraz więcej widzą jakości w wirtualnych rzeczach niż w tych materialnych. Może dlatego, że nie mamy miejsca, może dlatego, że świat idzie tą drogą, tak? Można by tutaj podać wiele przykładów, nawet poprzez przykład szejków na Bliskim Wschodzie, którzy już kupują sobie samochody w postaci wirtualnej, to znaczy po prostu mam ten samochód, żebym go miał, tak? Ale nie musi stać w garażu, bo już nie ma miejsca w garażu. Więc chodzi o to, że widzimy to na każdym obszarze, tak? To nie jest tylko w obszarze e-commerce'u, można tak naprawdę zwirtualizować, zdigitalizować już prawie pewnie cały świat. No chyba to jest kierunek, może nie tyle, w którym idziemy, w którym po prostu już jesteśmy, w sensie gdzieś tam z niego nie zbaczamy. Ale Michale, może ty byś też parę słów o tej wizji Displayta opowiedział. Znaczy tak, no to z całą pewnością to z mojej perspektywy jako właśnie członka czy tam pracownika działu engineering, no to jest to, żeby dostosować faktycznie gdzieś tam ten cały szkielet do tego, żeby on był gotowy na faktycznie na dynamiczne zmiany, tak, bo to co Wojtek powiedział, to tak trochę się uśmiechałem, bo to się znaczy, że ta wizja mnie przeraża, czy nie, tak, no ale z drugiej strony i gdzieś tam w tej szybkiej burze myśli, że no w sumie ja jako młody człowiek, a zaraz już nie jestem młodym człowiekiem, tak, i gdzieś tam ten świat się po prostu bardzo dynamicznie zmienia i jakby naszym zadaniem jest to, że być gotowym na te zmiany, to można było sypnąć całą serią firm, które tego nie zrobiły, tak, no choćby nie, ten mityczny już Kodak, który miał masę patentów na fotografię cyfrową, ale jednak skoro produkujemy klisze, to nie idźmy w tą stronę i gdzieś tam coś przegapił. Jeszcze tak? Poczta Polska chyba jest też dobrym przykładem. No, się trzyma nieźle z tych, więc tutaj tak, ale więc gdzieś tam takich przykładów jest cała masa, że gdzieś tam po prostu jesteśmy zapatrzeni w jedną stronę i nie widzimy tego, co wokół się dzieje i ja nie będę ukrywał, dla mnie trochę na przykład ten szał na NFT jest niezrozumiały, tak? Ale być może to po prostu jest tak, że już jestem w tym innym wagonie. Znaczy generalnie to chyba działa, bo dobrym przykładem tego, jak pierwsza polska, w ogóle pierwsza osoba związana w ogóle ze światem artystów, czyli akurat Doda, sprzedała w ciągu minuty wszystkie swoje NFT dotyczące jej akurat ciała i generalnie wyszła jako pierwsza i wyprzedała absolutnie w ciągu 1 minuty wszystko i wprowadzając kolejne w ogóle części swojego ciała do sprzedaży. To jest bardzo też, myślę, ciekawe jako case study do gdzieś tam do analizy dla osób, które się tym profesjonalnie zajmują, ale czy to jest dobry kierunek? Nie wiem, trudno to ocenić, pewnie to no tak, przyszłość pokaże. To jest inne pytanie, czy to nie, czy to jest dobra kierunek, czy zły, tylko czy my chcemy być w tym kierunku, czy nie tak naprawdę, tak? I nawet jeżeli gdzieś tam do końca ktoś czegoś nie rozumie, nie wiem, nie popiera, to chyba jakieś takie indywidualne, po prostu świat tak wygląda, tak? I możemy się dostosować, możemy do czegoś podejść albo nie podchodzić i no i gdzieś tam i tyle, tak? Więc tutaj to jest na pewno, a gdzieś tam tych pól do rozwoju, no jest cała masa, tak? Inną kwestią jest na przykład otwarcie się na kolejne rynki, tak? Bo no bo faktycznie gdzieś tam
Tak jak zawsze gdzieś tam uważałem, że trochę jest przesadzone z tym, że to niepewność, nie wiadomo co się dzieje w tym świecie, że bez przesady, tak? No ale gdzieś tam choćby te ostatnie wydarzenia związane z COVID-em i właśnie tym zastojem na rynku globalnym. Bo jakby pierwsze pytanie, jak patrzyłem na display, to można powiedzieć, nie ma sensu się w to bawić, przecież w Chinach to zrobią 10 razy taniej, tak? No i gdzieś tam jednak to jednak nie, to się sprawdza dobrze, tak? To działa, funkcjonuje, więc gdzieś tam ten wątek jakiegoś otwarcia na inne rynki, na rozwijające się gospodarki, które być może przez jakieś takie właśnie subiektywne spojrzenie pomija się często, tak? Nie wiem, jakąś Brazylię, Indię i tak dalej, to wiele osób, gdzie to nie ma sensu tam sprzedawać, bo tam przecież nie ma, jednak to są bardzo duże rynki, tak? Więc na pewno tych pól jest dużo, no a jakby to podstawową rzeczą to jest elastyczność, tak? Ja myślę, że chyba ta zwinność, elastyczność jest bardzo ważna, dokładnie, w tej świecie cyfrowym się porusza. Tutaj jakby z tej naszej perspektywy inżynieringu to jest coś takiego, że właściwie chyba dziś jest niedopuszczalne coś takiego, że mam jakiś projekt, no ale on będzie za rok wykonany, tak? Bo to trzeba nie wiadomo co zrobić, trzeba dostosować tu coś tam i nagle po tym roku już tej szansy może nie być, tak? Oczywiście. Na rynku, więc tutaj to co się myślę stało bardzo ważne w naszym kręgu inżynierów, to jest to, że my sami musimy być elastyczni do nowych technologii, do nowych języków, do podejścia, do po prostu dopasowywania narzędzi do problemów, a nie w drugą stronę działania, tak, że negowania czegoś, bo w tej technologii tego nie zrobimy, tak, tylko zastanawiamy się jednak jak to zrobić, a nie dlaczego nie robić. To myślę, to jest bardzo ważne i też pokazuje, jaką organizacją jesteście i też w jaki sposób pracujecie i myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej dzisiaj rozmowy. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do sesji Q&A, bo tych pytań trochę się pojawiło od społeczności, więc myślę, że warto, żebyście na parę panowie odpowiedzieli tych pytań. Myślę, że najbliższe 15 minut właśnie na to poświęcimy. Ja będę czytał po prostu po kolei te pytania. O pytanie od Magdaleny. Jak radzicie sobie w czasie pandemii? Jak poszło przejście na pracę zdalną? Jak zrobiliście, że znów jesteście razem w biurze? Dobrze, to ja spróbuję odpowiedzieć na to Dobrze. pytanie, chociaż nie uczestniczyłem, nie było mnie w firmie w momencie przejścia, tak jak mówię, dołączyłem dopiero w tym roku. Display został zbudowany na pewno na bardzo silnych więziach międzyludzkich. Tak? To widać właśnie tak jak mówimy, że to biuro było tak naprawdę nie tworzone przez architekta. Każdy coś przynosił od siebie, też tu stoi perkusja, tu stoi motor, tu stoi pianin. Macie perkusję i motor? Tak, gdzieś tutaj są. Tak jest. Aż chciałbym teraz wziąć kamerę i wam pokazać perkusję Więc, i motor, ale to za chwilę. Więc zawsze chcieliśmy wytworzyć taką kulturę, że ludzie chcieliby przychodzić do biura. Oczywiście mieliśmy czasy takie, jakie mieliśmy, co nie było możliwe. Zespół inżynierski oczywiście może w łatwiejszy sposób mógł sobie wytworzyć tą pracę zdalną w domu, z tego względu, że może mieliśmy i do tego sprzęt i do tego jakoś byliśmy bardziej przystosowani, ale myślę, że cała firma zdała bardzo dobry tutaj sprawdzian, dobrze zdała w momencie, kiedy ta sprawa wymusiła na nas powrót do domów. I teraz tak, w ostatnim okresie oczywiście wracaliśmy, kilkukrotnie sprawdzaliśmy, jak się to odbywa, na różne sposoby. Zawsze gdzieś z tyłu głowy mieliśmy, że chcemy przebywać w tym biurze. Ostatnio podjęliśmy decyzję, że będziemy pracować w modelu open office'owym, to znaczy takim, w którym to zespoły będą decydować o tym, kiedy i w jakim formacie chcą pracować, czy zdalnie, czy na miejscu. Oczywiście jako firma i tak byśmy chcieli zapewnić wszystkim pracownikom możliwość zaangażować ich, przyjścia do biura i tak naprawdę stworzyć im tę możliwość i pokazać, że do biura można przyjść fajnie, czy to na wspólne śniadanie, czy zrobić projekt, czy przeanalizować coś przy tablicy, wspólnie spotkać się, porozmawiać, bo przede wszystkim, i to jest też powiązane z rekrutacjami, które prowadzimy, my szukamy ludzi, którzy chcą nie pracować w Displaycie, my szukamy ludzi, którzy chcą z nami współpracować, tworzyć razem, a nie ma współpracy, jeżeli nie ma tych kontaktów międzyludzkich, w których dobrze się czujemy. Okej, to myślę, to jest bardzo ważne. Jeszcze pytania o rekrutację też się pojawiły, więc na pewno zaraz też o tym jeszcze porozmawiamy. Kolejne pytanie tym razem od Grzegorza. Wspomniane było 1,5 miliona produktów do wybrania, wyszukiwania. A jaki jest standardowy ruch w sklepie? Jakie specjalne techniki zastosowaliście do obsłużenia takiego ruchu? I na koniec niedługo Black Friday. Historycznie jak zmienia się ilość zamówień w stosunku do standardowych okresów? Dużo pytań powstało, Tak, nie wiem, czy od któregoś możemy zacząć. Może jaki jest standardowy ruch na stronie? Spróbuję podać liczby z głowy. To jest tak, że w miesiąc utrzymujemy ruch na poziomie 10 milionów aktywnych sesji użytkowników. To się przekłada na średni ruch na stronie w okolicach 1500-3000 użytkowników. Jeżeli chodzi o piki, musielibyśmy tutaj wyróżnić
piki, które są długofalowe, utrzymują się, czyli na przykład teraz weszliśmy w okres wysokiego sezonu i on potrwa aż do świąt tak naprawdę, Tak. bo ludzie już zaczynają, prawda, przygotowania, też Black Friday to wchodzi, ale wysoki sezon podbija nam tak naprawdę ten ruch 2-3-krotnie, 4-krotnie. Ale również trzeba na pewno powiedzieć o ruchu, który jest niestandardowy, nieszablonowy, to znaczy współpracujemy na przykład ze streamerami. Współpracujemy z youtuberami, na przykład tutaj taki na pewno do wymienienia byłby PewDiePie, który średnio pozwala na ściągnięcie do nas zwielokrotnionego kilkunastopoziomowego ruchu. Tutaj mogę to również zajawić, że w najbliższym czasie pojawi się również youtuber, który ma zasięgi w wielkości 30-40 milionów. Nasza strona w jaki sposób jest przygotowana na to? Na pewno... Jeszcze nie zdradzisz, kto to jest? Nie, na Dobra. ten moment zostawię taką dozę Czyli co, niepewności. rozumiem, że na waszą stronę, waszego Facebooka, Instagrama można obserwować i tam... Na pewno. Dobra, to jesteś mówieni, to zachęcam do tego, żebyście obserwowali, no bo jeżeli to taka persona się pojawi, no to trzeba trzymać rękę na pulsie. I teraz, jeżeli chodzi o podtrzymanie tego ruchu, na pewno opieramy się na autoskalowaniu. Oczywiście mamy przed serwisem CDN, mamy clouda, szeroko rozumianego, nie chciałbym wchodzić w szczegóły, tak? Jeżeli ktoś by chciał poznać szczegóły, to zapraszam również do kontaktu po naszym spotkaniu dzisiejszym, to na pewno możemy szczegóły rozwinąć w każdym momencie, jeżeli ktoś by był ciekawy porozmawiać o technologii zawsze. Jasne. Kolejne pytanie, tym razem od Agaty. Czy artyści indywidualnie mają możliwość wejść we współpracę z Displate jako stali ilustratorzy? Znaczy to jest pytanie trochę jakby kontekst tego, bo są jakby dwie strony, tak, że czy mogą na przykład założyć u nas swoje konto i swoje prace wystawić, to tak jak najbardziej tak, a czy mogą na zasadzie, że rysować coś dla nas, no to Tak, też są rekrutacje, szukamy grafików. Zakładam, że i tak jako dalej. pewnie być może freelancerzy, którzy z wami na stale współpracują, realizując konkretne zamówienia, zamiast kogoś też zatrudniać, czyli na przykład podejrzewam, że o to chodzi, wyoutsourcować pewnie część tworzonych projektów No tak, po prostu. Trzeba byłoby, uczciwie powiem, że nie wiem jaki jest stan akurat rekrutacji, jeżeli chodzi o dział graficzny, ale są szukane takie osoby, współpracujemy z artystami. A jeżeli chodzi o założenie konta, to bez problemu, tak, można swoje prace jak najbardziej sprzedawać. No i może tu nie padło, to oczywiście ci artyści zarabiają na sprzedaży u nas, tak, są prowizje wypłacane no i niektórzy całkiem fajną sprzedaż mają i korzystają z tego. Odnośnie tego pytania o rekrutację tylko bym dodał, że tak naprawdę to, jakie my rekrutacje mamy teraz otwarte, nie ogranicza osób, których poszukujemy tak naprawdę do firmy. My poszukujemy wszystkich osób, które mogą nam pomóc w wypełnieniu kompetencji, których nie mamy, pomóc w wypełnieniu doświadczenia, którego nie mamy lub pomóc rozwinąć nam, dotrzeć do tego wcześniej wspomnianego jednorożca. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś ma pomysł, jeżeli ktoś ma pytania, czy może pomóc naszej firmie, czy ma jakiś pomysł, jak ją usprawnić, to Czy rozumiem, że w zapraszamy. zasadzie jesteście otwarci dla każdego, kto chciałby z wami pójść tą drogą i być tym kolejnym polskim unicornem? Na pewno jesteśmy skorzy porozmawiać o każdej takiej Super. No to a propos tych rekrutacji, no bo jest tutaj pytanie od Karoliny, czy obecnie szukacie juniorów, ale ja bym rozszerzył to pytanie trochę, pozwolę sobie rozszerzyć o aktualne rekrutacje, kogo poszukujecie, też kwestia seniority, na jakie stawiacie, no i też oczywiście o to pytanie, czy też poszukujecie osób na stanowiskach juniorskich. To już. Najpierw zacznę od stanowisk, które poszukujemy. Znaczy my tak naprawdę rozwijamy się, przeszliśmy tak naprawdę z fazy startupu do fazy scale-upu. Tak naprawdę potwierdziliśmy, że nasz biznes działa i teraz chcemy tak naprawdę go wyskalować, więc my poszukujemy tak naprawdę osób w każdym obszarze, który można szeroko dopiąć do engineeringu. Analityka, frontend, backend, QA, design, szeroko pojęty DevOps, więc tak naprawdę powtórzę to, co wcześniej powiedziałem. My poszukujemy osób, które są w stanie pomóc nam usprawnić nasz system, są w stanie wynieść go na nową jakość. Więc my się nie zatrzymujemy tylko na tych rekrutacjach, więc jeżeli ktoś nie jest bezpośrednio dopasowany do rekrutacji, które mamy na stronie, również może do nas napisać. Jeżeli znajdziemy miejsce dla tej osoby, będzie nam się dobrze współpracowało, myślę, że zawsze możemy znaleźć nowy rozdział, na przykład również w historii Displate'a, który może powstać. Jasne. No to panowie, może w dwóch słowach też kogo do swoich zespołów poszukujecie? Czy w tej chwili macie jakieś wakaty, które są do wypełnienia po to, żeby rozwijać dalej Displate'a? Znaczy, ja powiem tak, jeżeli chodzi ogólnie o zespół inżynierski, wszystkie wakaty są otwarte, teraz te, co powiedziałem, tak? Backendowe, frontendowe, analityczne, tak,
data scientist, data inżynierowie, osoby, które obracają się w świecie chmury, tak? Tutaj też nam są potrzebne oczywiście. Design, UX. Myślę, że to jest taki standard dla całości engineeringu. A jeżeli chodzi o juniorów, to jest tak, że Displayed myślę, że może bardzo pochwalić się swoją historią o tym, w jaki sposób juniorzy tak naprawdę przechodzili wszystkie etapy w firmie. Tak? No właśnie, I tutaj, Michał jest właśnie tak, chyba dobrym przykładem, dokładnie, prawda? tak. Tak jest. No właśnie, a co w kontekście juniorów? Czy też takie osoby poszukujecie, albo inaczej zatrudniacie też takie osoby? to jest tak, na pewno zatrudniamy, czy jeżeli mamy aktywne rekrutacje, wrócę tutaj do tego, co powiedziałem wcześniej, to znaczy, jeżeli osoba chciałaby z nami współpracować, my będziemy widzieć wartość, my będziemy umieć pomóc jej też osiągnąć rezultaty w naszej firmie, jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o plany przyszłe, tutaj też pozostawię dozę niepewności, ale chcielibyśmy otworzyć możliwość tak naprawdę w Displaycie dla takich osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w świecie inżynierskim i pomóc im razem wzrastać razem z Displaytem z tego względu, że uważamy, że mamy to doświadczenie. A dlaczego uważamy, że mamy to doświadczenie, to Michał jest chyba tego dobrym przykładem. Tak, to zdecydowanie. Mam nadzieję. Nie, myślę, że na pewno. No, zakładam, że bycie tym liderem to nie jest dzieło przypadku, tylko rzeczywiście efekt pracy i doświadczenia i też pewnie mentoringu, no bo to też taka rola jest pewnie wymagana, czy ten mentoring też jest potrzebny do tego, żeby być tym liderem. Ale dobrze, słuchajcie, kolejne pytanie od Olgi. Czy macie w planach personalizację swojego produktu, tak by klient mógł zaprojektować coś sam? Nie tylko artysta, ale także czy klient mógłby coś Generalnie zaprojektować? to taka opcja już teraz istnieje, tak? Można dowolną swoją pracę, czy nie wiem, zdjęcie, czy coś wydrukować, aczkolwiek ona jest dostępna tylko dla członków Display Clubu, czy to jest taki system subskrypcyjny dla naszych klientów i wtedy jakby jest otwarta opcja do drukowania, czy no po prostu sprzedaży tak zwanych custom printów. Oczywiście one nie są później odsprzedawane w sklepie, nikt inny ich nie będzie mógł kupić, ale można własną grafikę, jakąś unikalną, którą chciałbym mocno indywidualną, na przykład pod siebie mieć, jak najbardziej wydrukować, zamówić. Więc taka opcja już istnieje, aczkolwiek jest dostępna dla członków Display Clubu, więc trzeba się do tego Display Clubu zapisać. I również dodałbym tutaj jedną małą rzecz, może istotną, może nie, ale w każdym razie wszyscy kupujący mogą sobie zmodyfikować na przykład ramkę odnośnie obrazu, odnośnie format i typ tak naprawdę wytworzenia tej blachy też można modyfikować do jakiegoś poziomu. Myślę, że będziemy to rozwijać w przyszłości, ale tak naprawdę tworzenie metalowych plakatów jest zgoła inne od po prostu drukowania grafik, tak. Więc tutaj oczywiście idziemy do przodu, ale krok po kroku. Jasne. Pytanie od Łukasza w zasadzie będzie dobrym też w zasadzie wstępem do odpowiedzi, jakich brandów brakuje, czy co też chciałaby społeczność zobaczyć, więc pozwolę sobie przeczytać, to jest dość długie pytanie, ale je przeczytam. Łukasz napisał tak: zainteresowała mnie wizja Displayed i bardzo szerokie oferty od wielu podmiotów firm. W sumie bardzo zastanawia mnie fakt, czy planujecie szerszą współpracę z dużymi firmami game devowymi, wydawcami, którzy posiadają w swoim portfolio wiele znanych marek. No i tutaj jest dopowiedzenie. Sam bardzo chciałbym zobaczyć Displayed z legendarnych tytułów, które do dzisiaj mają sentyment u graczy jak Heroes of Magic, czy Magic 3 lub Gothic. To jest świetny pomysł i mogę go zabrać tak naprawdę jako mój pomysł teraz i powiedzieć, że tak, chciałbym zobaczyć również tych słynnych herosów tak naprawdę w Displaycie. Czy planujemy? Nie jestem w stanie teraz określić, czy to się wydarzy w najbliższym czasie, czy w późniejszym. Oczywiście tutaj nie możemy powiedzieć, że to się na pewno wydarzy, ale na pewno nasz zespół pracuje na tym, żeby wszystkie brandy te największe, na których zależy osobom i my to również konsultujemy właśnie z populacją tutaj użytkowników Displayta. Chcemy, żeby się ten katalog rozwijał. Po prostu jest to ograniczone trochę zasobami czasu. Jasne. No to w takim razie jeszcze przeczytam, jakie pojawiały się tutaj jeszcze odpowiedzi. Jest Baldur Gate, jest Nintendo, produkcje Warner Bros., między innymi na przykład Frenchi. Szczególnie, że teraz wrócili parę miesięcy temu, ten specjalny odcinek się pojawił, to myślę, że byłoby bardzo ciekawe, na przykład takiego Rossa wstawić na Displayta. Są Heroesi, no jest jeszcze Gothic, więc takie propozycje pojawiły się od społeczności. No to panowie, no nie zapytam może wprost o deklarację, ale czy gdzieś tam w bliższej lub dalszej przyszłości można by liczyć też na tego typu Displayty? Tak lekko możemy powiedzieć, taką lekkie potwierdzenie, że na pewno się rozejrzymy w temacie. Dobra, no to ja panowie was trzymam w takim razie za słowo.
było. To wszystko oczywiście jest nagrane, więc wrócimy do tego za jakiś czas. A tymczasem bardzo Wam serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za opowiedzenie o Displaycie, o tym, co robicie, jakie macie rekrutację, o Waszej wizji. To są, myślę, bardzo ciekawe rzeczy i tylko się cieszyć, że polska firma, polska marka robi tak niesamowite produkty. Zresztą to widać absolutnie na tej ścianie, którą się cały czas zachwycam podczas całego trwania live streamu czy pobytu u Was tutaj. No naprawdę trudno jest oderwać wzrok, naprawdę. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję. Oczywiście rozwiązanie konkursu będzie po zakończeniu live streamu, kiedy wybierzecie Panowie też te 3 najciekawsze Waszym zdaniem pytania i też do zwycięzców będziemy się później odzywać, a ja przypomnę jeszcze raz o rekrutacjach. Jeżeli chcecie dołączyć do Displayta, jeżeli chcecie współpracować czy z Michałem, czy z Wojtkiem, to zachęcam do tego, żebyście odwiedzili i stronę display.com i wpadli na Just Genity, zobaczyli otwarte rekrutacje. Na pewno to, myślę, będzie bardzo ciekawa przygoda tutaj w Displaycie, bo tak jak Panowie powiedzieliście i naprawdę to widać, słychać, że praca z Wami czy tutaj w Displaycie to musi być ogromna przyjemność i to nie jest chyba praca, to po prostu jest niesamowita przygoda. Tak, i dodam jeszcze, że jeżeli pytania, na które nie odpowiedzieliśmy, jeszcze jakieś się pojawią, spróbujemy wrócić do tych użytkowników, tak naprawdę odpowiedzieć im na te pytania, a jeżeli jakieś inne się pojawią jeszcze, to na pewno zapraszamy do kontaktu. Super, także Panowie, no rozumiem, że też w razie czego, gdyby ktoś miał jeszcze dodatkowe pytania, można się do Was też odzywać, choćby Was znaleźć na LinkedInie, czy przez stronę się też jak odezwać. najbardziej. Oczywiście. Super. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj w roli głównej Display w ramach Just Go Insight. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy.